Hej, powiem Ci coś, co być może Ci się nie spodoba, być może Cię zmartwi, a być może Cię zachwyci. Otóż uważam, że motywacja jako taka nie jest to najlepsza metoda na osiąganie czegoś w życiu. Dlaczego? Dlatego, że jest mnóstwo ludzi, którzy ogląda całą masę rozmaitych filmików motywacyjnych, starają się coś robić w swoim życiu, ale im nie wychodzi i zaczynają myśleć, coś tu jest nie tak. Więc tak, jest coś nie tak, bo jest łatwiejszy sposób. Jest łatwiejszy, ale i trudniejszy, bo trzeba go w praktyce wprowadzić w życie. Trzeba być głodnym, ale głodnym nie na zasadzie głodu w brzuchu, że nie masz co do jedzenia, tylko na zasadzie głodu osiągnięć, na zasadzie głodu sukcesu. Kilka miesięcy temu robiłem nagranie o Schwarzeneggerze, który też opowiada w swojej autobiografii o byciu głodnym i dla niego to była cała motywacja. On nie potrzebował człowieka, który będzie stał nad nim i mówił mu: wstawaj, idź na trening, ruszaj się, na co czekasz, życie ci przechodzi między palcami. To nie tak. Schwarzenegger po pierwsze miał niesamowitą wizję. Miał marzenie tego, że będzie najpotężniejszym facetem na świecie, w sensie fizycznym. To było jego marzenie. Chciałbyś misterem Olimpia i chciał być potężny. I co zrobił? Zaczął działać. Nie szukał filmików motywacyjnych, nie szukał książek motywacyjnych, tylko poszedł na siłownię. Zaczął ćwiczyć. To wszystko, co robił, było związane z dyscypliną i z wiarą w to, że to osiągnie, bo on pisze w autobiografii, że sobie właśnie to wyobrażał, że marzył o tym, że to osiągnie. Też tydzień czy 2 tygodnie temu opublikowałem wideo o zasadach sukcesu Steve'a Jobsa i Steve Jobs mówi też o tym samym. Mówi o tym, żeby być głodnym. O to właśnie chodzi, żeby mieć takie marzenie, które sprawi, że nie będziesz miał problemu z tym, co dzisiaj robić. Nie będziesz miał problemu z tym, żeby dzisiaj rano wstać. Będziesz szukał rozwiązań, jak tą swoją wizję doprowadzić do finału. Więc jak to zrobić? Po pierwsze, jak będziesz miał już jakieś marzenie, jak już sobie wyobrazisz, co to takiego ma być i nie ograniczaj się tym, że ktoś ci powie, że to nie jest dla ciebie, że ty się do tego nie nadajesz, że jesteś za stary, za młody i tak dalej. Po prostu pomyśl, jak to zrealizować. Wystarczy wziąć sobie kartkę papieru i zacząć pisać, jak to zrobić. Jeśli nie wiesz w tym momencie, jak to zrobić, poszukaj ludzi, którzy już to zrobili i zapytaj ich, jak to zrobili. Poszukaj książek, poszukaj innych rozwiązań i wtedy rozpisz sobie plan. Jak będziesz miał ten plan rozpisany, to też wtedy nie masz problemu z tym, co robić dzisiaj w przeciągu dnia. Nie masz problemu z tym, co robić jutro, co robić pojutrze. Bo ty masz zrealizować swoje wielkie marzenie. I wtedy, czy będziesz siebie sam oszukiwał, czy jeśli zakładasz firmę, to będziesz sam siebie oszukiwał i pojedziesz na wakacje, jak jeszcze firma nic nie osiągnęła, czy pojedziesz na wakacje? Nie pojedziesz, będziesz pracował od rana do wieczora. Czy jeśli chcesz być najlepszym kolarzem na świecie, to powiesz sobie: nie, dzisiaj nie zrobię treningu, dzisiaj mi się nie chce. Jeśli chcesz być naprawdę największym kolarzem, najlepszym kolarzem, najlepszym sportowcem w jakiejś tej dziedzinie, to nie będzie tak, że dzisiaj nie pójdziesz na trening. To nie będzie tak, że dzisiaj będziesz się obiadał czymś słodkim. Nie, bo to jest kwestia dyscypliny, to jest kwestia nawyków. Do tego prowadzi właśnie bycie głodnym. Tak przy okazji, tam za mną w tle, nie wiem na ile to będzie widać, jest Alcatraz, więc nie idź na skróty, bo tam tacy, którzy próbowali iść na skróty, to kończyli na Alcatraz. Po co to wszystko? Wiesz, może to być tylko dla ciebie, może to być dla twoich bliskich, może dla twojej rodziny, może dla twojego społeczeństwa, dla twojego otoczenia.
Może nawet coś takiego zrobisz, co zmieni historię narodu, czy naszego, czy świata, bo słuchaj, ci wszyscy ludzie, którzy osiągali sukcesy, którzy zapisali się w historii, oni kiedyś byli dokładnie w tym samym momencie, gdzie ty teraz jesteś. Ty też możesz zrobić to, co oni zrobili. Naprawdę nie ma w tym momencie znaczenia to, czy ty jesteś wykształcony, czy nie, czy masz tą wiedzę, czy nie masz. Bo ty to jesteś w stanie zdobyć. Tylko musisz mieć wizję. Musisz mieć marzenie. I życzę ci takich właśnie wielkich marzeń. A przy okazji w przyszłym tygodniu wybieram się w piękne miejsce, więc zajrzyj za tydzień. Warto też zasubskrybować sobie, tam jest taki przycisk subskrybuj. Warto subskrybować z tego względu, że jak będzie jakieś moje nowe nagranie, to po prostu dostaniesz powiadomienie, że takie nagranie jest i ułatwi ci to mocno życie. Wiem, że powiedziałem dzisiaj, że motywacja nie ma sensu, ale wiesz, mi nie chodzi tu tyle o motywację, ale chcę ci pokazać, jak inni ludzie żyją, jak inni ludzie osiągają swoje sukcesy, bo być może właśnie tam znajdziesz podpowiedź na to, co powinno być twoim marzeniem, do czego powinieneś dążyć. Być może to będzie właśnie kwestia podróżowania, zwiedzania świata. Jest mnóstwo znanych podróżników. Ja nie jestem podróżnikiem, akurat to, że tutaj jestem, to jest kwestia mojej pracy, tak? Ale to miejsce, które ci teraz pokazuję, zrobiłem sobie dzisiaj rano spacer i przypadkiem zobaczyłem to miejsce i po prostu jestem zachwycony. Jest po prostu absolutnie piękne miejsce. Niestety kamera nie jest w stanie tego do końca pokazać, ale jest absolutnie cudownie. Nie mówiąc o tym, że rosną tutaj drzewa. Widzisz, może to być dla ciebie kwestia wizji, żeby podróżować w takie miejsca, czy to przy okazji robienia biznesu, czy po prostu samo dla siebie. Wiesz, co to jest jeszcze niesamowitego? Są tutaj drzewa, nie wiem, co to są za drzewa, które kwitną w tym momencie. Tutaj tak pachnie. Ja nie wiem, czy tutaj bym mógł mieszkać dokładnie w tym miejscu, bo tutaj tak pachnie, że podejrzewam, że ci ludzie są lekko zakręceni. Ok, to do usłyszenia. Nie, jeszcze jedna rzecz. Przypomniało mi się. Za 3 godziny mam samolot do Los Angeles, przenoszę się stąd. I miałem taką myśl, bo po wielu latach w końcu Leonardo DiCaprio dostał upragnionego Oscara. I powiem ci, że moja pierwsza myśl była taka, nie wiem, czy w tym momencie, jak on dostał tego Oscara, świat filmu nie stracił. Dlaczego? Bo jestem pewien, że marzeniem DiCaprio, jego wizją było to, żeby dostać tego Oscara. I w momencie, kiedy on dostał tego Oscara, nie wiem, czy nie osiądzie na laurach. Wiesz, to jest tak naprawdę temat na kolejne nagranie, co zrobić, żeby nie osiąść na laurach. Więc ja to zrobię następnym razem, jak będę w Los Angeles. Ok. Cześć.